Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze, Rise of Kingdoms z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiam sobie o łączeniu królestw, ponieważ pisaliście mi ostatnio, że Optimus łączenia królestw, coś co się tutaj zmieni w tym Rise of Kingdoms, przewróci grę o 180 stopni, ty nie nagrywasz, nie dajesz informacji, a wypadałoby i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie, ponieważ a propos łączenia królestw, ja wiedziałem, że coś takiego będzie i mniej więcej wiedziałem kiedy. I ja o tym was informowałem w The Feedbackach, Face to Face, bo tam były chyba takie dwa filmiki, które właśnie odnosiły się do tego. Eli coraz więcej nam informacji przesyłała, więc ja już to omawiałem. Ja wiedziałem mniej więcej jak to będzie wyglądać. Panika niektórych graczy i to, że będą się łączyć najlepsze królestwa, my sobie nie pogramy, o Jezus Maria, co to będzie. Powiem szczerze, że dla mnie to było naprawdę dziwne, no bo wiedziałem, że Lead ma plan na głównie te niższe seedy a propos tego łączenia. Widziałem jak to wygląda, bo oni też opisali troszeczkę o tym. Dużo się nie zmieniło tego, co tam, jak z nimi rozmawiałem jakiś czas temu. Jedynie co tutaj mam informacje, które wam podam z tego, co mi tam podesłał Jarl i jego znajomy z 2658. Gdzie tam, czyli znajomy Jarla gdzieś tam gra na jakimś królestwie, które właśnie zapisali w tym formacie na Nil. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj też z książeczki, jakby tak powiedzieć, ciągnięte jak to ma być dobieranie wyglądać. Ale zanim zaczniemy do tego, przegadajmy tylko tematy tego, czy tego co dostałem ogólnie od content kreatorów i z WhatsApp, na WhatsAppie od devów. Czas VIP support, jak niektórzy to nazywają. Jak to według nich będzie wyglądało KVK? Bo ja tam zadałem pytanie a propos jak to KVK będzie wyglądało, że właśnie łączenie tych królestw, czy to będzie te małe królestwa, czy będzie te duże królestwa. Oczywiście odpisali mi tak, jak to robi Lead w takim na początku mechanicznym, jakby tak informacyjnie, a potem napisali mi, będziesz miał informacje za 20 minut, bo czekałem tylko na potwierdzenie niektórych rzeczy. No i rzeczywiście popotwierdzali, no i dostałem taką odpowiedź, że system nasion KVK w grze uwzględnia wiele czynników aktywności gracza. Stan rozwoju zbrojenia, wyposażenie na konta graczy, dane z poprzednich walk KVK itp. Mają wpływ na ostateczną wartość nasion, czyli chodzi o seed, tak? Dodatkowo nasiona są obliczane na podstawie danych zebranych w określonym czasie. Królestwa objęte tą fuzją to głównie te, które aktywni gracze nie są w stanie normalnie uczestniczyć w KVK. Zdecydowanie większość królestw, które mogą normalnie uczestniczyć w KVK, nie jest objęta planem fuzji, więc nie ma powodu obaw. Po otwarciu rejestracji KVK można sprawdzić status fuzji na podstawie historii rejestracji. Szczegółowe warunki połączenia królestwa są powiązane z dwoma punktami. Poziom aktywności królestwa, niski poziom uczestnictwa królestwa w KVK, mówiąc prościej, tylko królestwa, których jest bardzo mało osób i gdzie większość skupia się głównie na zbieraniu zasobów, spełnia warunki połączenia królestw. Czyli tak niektórzy już myśleli, że tam te, powiedzmy, lepsze te królestwa w seedach D albo C nagle będą mieli parowania. Tu głównie chodzi o te, wiecie, że połączyć te małe konta, które gdzieś tam grają, nawet z tymi dead KD, że to połączyć, żeby zrobić coś jednego. Przypuszczam, że jest bardzo dużo serwerów, za które Lead płaci bardzo duże pieniążki, utrzymuje, a tam gra, nie wiem, 10 osób, nie? Albo może, nie wiem, 20. Tam chyba przelicznik teraz jest do 50, od 50 w górę, od 500 do 200. No ale ogólnie jest to dość nisko i trzeba wziąć pod uwagę, że Lead rozwija przez cały czas nowe serwery, rozwija trochę grę, daje jej dużo więcej na start niż dawało parę lat temu, a te pozostałe serwery gdzieś tam giną, tak? Umierają totalnie, no ale są pod kogoś przywództwem, ktoś tam to zgarnia wszystko, te MG i tak dalej. No i teraz chyba jakby chcą połączyć te takie najniższe, te słabsze królestwa w jedność i po prostu mieć, żeby mieli jedno swoje wspólne KVK. A jak to będzie wyglądało ogólnie, no to już sobie zaraz przeanalizujemy, tylko ja sobie otworzę folder, gdzie ja to mam, co dla was tutaj przygotowaliśmy. Czekajcie, bo to chyba nie jest to, tak. Też nie to, nie to. No i oczywiście tutaj mamy jak ta powieść mniej więcej wygląda. Akurat tutaj połączenie, które działa na Władcy Nilu, więc tutaj sobie
wybrali tą opcję. No i lećmy dalej, ja to może tak zrobię. Tutaj macie cały, jak to wygląda oczywiście w opcji Nilu. Jakie tam specjalne nagrody za wersję Pionier grania tego nowego, powiedzmy, połączenia. I teraz wyjątkowa opowieść połączenia królestw. W tej wyjątkowej opowieści o łączeniu królestw twoje państwo będzie mogło tworzyć drużynami z innymi pod koniec zaginionego królestwa. Państwa w drużynie zostaną połączone w jedno królestwo. Królestwa spełniają warunki połączenia, będą mogły zapisać się tylko wyjątkowe opowieści połączenia królestw. Podobnie jak w przypadku innych opowieści, podjęte decyzje o nieuczestniczeniu w niej będzie uznawane za pominięcie. Twoje królestwo nadal będzie spełniać warunki. To gdy rozpocznie się rejestracja, a następny sezon podróży, wciąż będzie można się zapisać tylko do opowieści połączenia królestw. Jeśli twoje królestwo nie zarejestruje się do tej opowieści, weźmie udział w wyborze uzupełniającym, no czy takim wyborze od Lilith, nie? Zasady połączenia królestw. Podstawowe zasady: 3 dni przed końcem zaginionego królestwa wszystkie państwa w twojej opowieści wejdą w proces łączenia się w drużynie, który jest podzielony na 2 etapy. Formacja drużyn. Podczas tego etapu królowie uczestniczący w opowieści państw mogą stworzyć drużynę i zaprosić inne królestwa lub dołączyć do istniejących ekip. Państwa, w których drużyny zostaną później połączone w jedno królestwo. Ktoś niedawno pisał, że Lilith odpuściło łączenie królestw. No nie, chyba nie. Ale oczywiście mówię o tych niższych seedach, czy tam bardzo DKD. Automatycznie dostawanie na koniec etapu formacji drużyny, jeśli nadal będą istnieć królestwa, które nie znalazły drużyny lub ekipy, które nie spełniają wymagań, system spróbuje automatycznie dostawać drużyny. No to nie jest z jednej strony fajne, no ale tak to może wyglądać. Każda drużyna musi się składać z 3 do 6 królestw. Każda drużyna musi mieć 50 do 150 aktywnych zarządców. To po procesie łączenia się w drużyny nastąpi faza ogłoszenia ekipy. Zostanie opublikowana lista pomyślnie utworzonych drużyn. W ciągu 24 godzin od zakończenia fazy ogłoszenia ekipy zostaną połączone konkretne godziny łączenia. Mogą być zróżnicowane. Zalogowanie się do gry nie będzie możliwe, gdy twoje królestwo będzie w trakcie łączenia. Jeśli twojemu królestwu nie uda się otworzyć prawidłowej drużyny do czasu połączenia, trafisz z powrotem do swojego pierwotnego królestwa po zamknięciu zaginionego królestwa. Jeśli twoje królestwo nadal spełnia wymagania, może, przechodzimy dalej, zapisać do innej opowieści połączenia królestw. Dodatkowo zasadę. Zmiana królów podczas procesu łączenia się w drużynie nie wpłynie na status twojej ekipy. Jeśli twój poprzedni władca był kapitanem drużyny, nowy król zostanie nowym kapitanem. Jeśli twoje królestwo straci króla podczas procesu łączenia się drużyny, jeśli twoje królestwo było kapitanem drużyny, a ekipa została rozwiązana, jeśli twoje królestwo było członkiem drużyny, zostanie z niej usunięte, jeśli twoje królestwo nie było w drużynie, będzie widoczne na liście państw. Czyli no starają się to jak najlepiej podzielić, tak żeby mogły na przykład 2 mniejszych królów prowadzić jakieś mocniejsze KD. No z jednej strony to też jest dobre, no bo w tym momencie często było tak, wiem, że na niektórych sidach trafiało się na KD, które w ogóle, wiecie, nie było ich, nie? Gdzieś tam są, ale tak naprawdę ich nie ma. I dawali nam do dobierania, a oni w ogóle nie walczyli. Już jakiś tam obóz był w plecy o jedno królestwo, więc też nie fajnie. Tutaj mamy przede wszystkim też taki jeden temacik. Tylko czekajcie, czy tutaj mamy to, co tu chciałem. Okej. Lecimy dalej. Proces połączenia królestwa. Królestwa zostaną połączone na koniec fazy ogłoszenia wyników drużyn. Łącznie potrwa około 24 godzin. W tym czasie nie możemy się zalogować do gry. Ale to rozumiem. Po zakończeniu połączenia w nowym królestwie nastąpi kilka zmian. Nowe mapy królestw będzie używać nazwy i wieku państw kapitana. Mapa królestwa ulegnie całkowitemu resetowi. Twierdze zostaną przywrócone do stanu zamknięcia i będą musiały zostać ponownie odblokowane przez kroniki królestwa. Zajęcie testowania twierdzy po raz pierwszy zapewni ci nagrodę za pierwsze zajęcie. Super. Czyli dodatkowe nagrody. Domyślnie strona przeglądu królestwa będzie wyświetlać informacje o państwie kapitana. Nadal możesz przeglądać historyczne informacje o wszystkich królestwach członkowskich. Wszyscy zarządcy przeniosą się do nowego kanału rozmów królestwa. Wszystkie tytuły królestwa w tym królu zostaną zresetowane. Wiele wydarzeń, na przykład najsilniejszy zarządca Galeriasław przejmie historię z królewskiego kapitana, królestwa kapitana, a nadal możliwe będzie przeglądanie informacji historycznych wszystkich królestw członkowskich. Wybaczcie, ale późna godzina i już mi się wszystko miesza, język mi się plączy. Wszystkie ogłoszenia z placu rekrutacyjnego z połączonych królestw zostaną usunięte. Limity siły nowego królestwa dla migracji w tym samym zupełnie zostały zresetowane. Lecimy dalej, bo tu trochę tych punktów mamy.
Nie wiem, czy to jest przedostatni. Punkty specjalnej migracji połączone królestw zostaną usunięte maksymalnie do 100 punktów. Przepustki wakacyjne połączone królestw zostaną zmusowane do maks 40. Twoje nowe królestwo będzie tymczasem miało najwyższy limit. Możliwy limit przechowywania przepustek wakacyjnych 3 miesiące po fuzji, a o godzinie 24 czasu UTC pierwszego dnia miesiąca limit przechowywanych przepustek wakacyjnych Twojego nowego państwa zostanie przeliczony na podstawie poziomu jego aktywności. Jeśli limit przechowywania Twojego królestwa zostanie zmniejszony, wszystkie przepustki wakacyjne przekraczają nową granicę, zostaną utracone. Nowe państwo nie wejdzie do rejestracji do zaginionego królestwa przez co najmniej 14 dni po połączeniu. Liczba możliwości pominięcia rejestracji do odpowiedzi przez państwo została zresetowana. Ok, czyli korzystamy, kolejne plusy z tego mamy. Po fuzji sojusze połączone królestw zostaną zmodyfikowane, sojusze z połączone królestw zostaną przeniesione do nowego państwa. Wszystkie fortece, w tym centralne flagi, centra surowców z Twojego sojuszu zostaną usunięte z mapy. Zastępy użyte do budowy tych obiektów zostaną zwrócone Twojemu przymierzu, tak, Twojemu przymierzu. Całe terytorium sojuszu zostanie wyczyszczone, a punkty surowców sojuszu nie. Czy ja tutaj dobrze mam? Poczekajcie. A punktów surowców nie. Aktywności, jeśli limit przebywania Twojego zostanie zmniejszony, wszystkie przepustki wakacyjne przekraczającą granicę zostaną utracone. Nowe państwo nie wejdzie do rejestracji królestwa przez co najmniej 14 dni po połączeniu. Liczba możliwości pominięcia rejestracji do odpowiedzi przez państwo zostanie zresetowana. Ok, czy to jest chyba... Czy tutaj chyba to ok połączyliśmy? Ok, chyba lecimy dalej. Po fuzji sojusze połączone królestw zostaną zmodyfikowane. Sojusze połączone królestw zostaną przeniesione do nowych miast. Wszystkie fortece, w tym centrale, flagi i centra surowców Twojego sojuszu zostaną usunięte z mapy, które użyte do budowy tych obiektów zostaną zwrócone w Twojemu przymierzu. Całe terytorium sojuszu zostanie wyczyszczone, a punkty surowców sojuszu nie będą zajęte. Po połączeniu przez pierwszym logowaniu, po połączeniu Twoje miasto zostanie teleportowane w losowe miejsce na prowizji początkowej, czyli tak jak się grało na starcie. Otrzymasz również 24-godzinną tarczę pokoju. Jeśli przed połączeniem gracza byłeś członkiem sojuszu, pozostaniesz nim. I chyba tyle. Nie wiem, czy jakąś tam gdzieś nie zjadłem, no ale okej, było, mi się zdaje, że było okej. Samo to połączenie tych królestw, tak jak mówię, od początku byłem pewny, że to będzie robione w tych low seedach, czyli tych naprawdę małych królestwach, więc naprawdę nie ma co panikować. Jeżeli coś idzie D i nagle muszę zmieniać KD, bo to zaraz zostanie połączone nie tak jak chcę. Na razie się tego nie musicie obawiać. Mi się zdaje, że to jest też głównie tych dead KD, tych małych KD, tych nieaktywnych KD, bo też takie się pewnie trafiają. A lead przez cały czas się rozwija. No nie patrzmy, że nie, bo rozwija się bardzo prężnie. No i KD-ki nowe stawiają się, stare gdzieś tam są grywalne albo dead. No i automatycznie co się wtedy dzieje? Lead próbuje to połączyć, żeby tego było jak najmniej, żeby gracze mieli jakiś lepszy fan z gry razem. Nawet że 2KD tego niskiego się połączą. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem jest naprawdę... Jest to plusik. Nie będzie to jakoś minusowało chyba na Polskie Królestwa, bo Polskie Królestwa chyba tam miały więcej tych aktywnych kontaktów, że pamiętam. Więc raczej się tam do tego lead nie dobierze. Chociaż tam chyba jakieś dwa małe królestwa gdzieś tam były, które miały mało siły, więc może oni kiedyś też tam gdzieś tam trafią. Nie wiem, ciężko mi jest w sumie tak powiedzieć, tak offen, czy to się te łączenia królestw też będą na tych takich średniawkach, jeżeli chodzi o KD. No nie, no głównie tak widzicie, chodzi o te małe KD, czy chcą pomóc po prostu tym mniejszym królestwom, żeby się połączyć, zagrali razem KVK i tam ocenili sytuację, nie? Czy zostają, czy robią coś nowego, czy na nowo próbują się zarejestrować i znowu będą próbować coś a la Nilu, żeby spróbować połączyć królestwa. Kurde, ciężko odpowiedzieć na to jednoznacznie, czy to jest bardzo dobra opcja, czy to jest zła, czy to w ogóle się opłaca, czy w ogóle na pewno dla Lili się opłaca, bo jeżeli ktoś ma tam jakiś dead, kiedy królestwo kontroluje je i ono jest aktywne, ale leży tam na serwerze, no to odciąża serwer, nie? Więc dla Lili pod względem finansowym to jest naprawdę duży plus. Nie będę ukrywał, że nie. Było tak, niestety jest. No i tak, słuchajcie, misie pisie, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o łączenie królestw. Ma to swoje plusy i minusy, będziecie mieli też swoje obiekcje co do tego. Ja uważam, że łączenie królestw
No i byliśmy przygotowani na to pomalutku. Myślałem, że to bardziej ogłoszą podczas rocznicy, że to już wchodzi, a to się pośpieszyli gdzieś tam 1,5 miesiąca. Nie dziwię się troszeczkę w sumie. Tym bardziej, że było gdzieś tam w feedbackach zapowiadane, że pod koniec wakacji te właśnie łączenia królestw się pojawią. No i co, zostaje mi tylko życzyć wam jeszcze raz powodzenia, do zobaczyska. Elo, hej.